Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest bardzo dużo starszych ludzi, takich seniorów, ludzi w podeszłym wieku tutaj w Benidorm. No i myślę, że powód jest dość oczywisty. Jest to zdecydowanie jeden z kierunków, który wybierają na emeryturę starsi Brytyjczycy. Więc te pokolenia wcześniejsze, że tak powiem, pokolenia mniej więcej z rocznika moich rodziców albo nawet i starsze, no to teraz tutaj mieszkają i prawdopodobnie tutaj spędzają swoją starość. I może dlatego w Benidorm tak wiele się widzi starszych osób na tych wózeczkach mobilnych, co jeżdżą. Czy to źle, czy to dobrze? No nie mi to oceniać. Zmierzam tylko do tego, że demograficznie można czasami odnieść wrażenie, że jest tu bardzo dużo osób starszych. No słuchajcie, ja ogólnie będę tu gdzieś w okolicach Benidorm przez 10 dni. Ale moje filmy będą dość prawdopodobnie chaotyczne, ponieważ będą to zlepki z różnych dni, różnych momentów, kiedy coś nagrałem. No i postaram się to w miarę chronologicznie Wam zespolić. Te takie wątki czysto historyczne będą na pewno w miarę liniowo ułożone, bo to wszystko staram się w ciągu około 2 dni nakręcić, co nie? Bo oczywiście nie będę wszystkich 10 dni kręcił, ze względu na to, że mam tutaj swoje własne sprawy do załatwienia. No i latanie z kamerą nie jest jedną z nich. Także taka mała akcja, którą chcę Wam opowiedzieć ze wczoraj. No, coraz to mnie tutaj coś dziwnego spotyka. Wychodzę sobie koło 21, no coś takiego, co nie? I idę do jakiegoś lokalu, szukam, gdzie pizzę robią. No bo chcę sobie wziąć na wynos pizzę, mieć co pojeść późnym wieczorem i tak dalej. No i wychodzę, a tuż przed apartamentem stoi 2 Hiszpanów i mnie wołają i pokazują ręką: chodź, chodź. I do mnie: tu habla inglés? Czyli czy mówisz po angielsku, nie? Ja mówię, że si. No i obok stoi jakiś typ, co nie? Anglik ewidentnie. I totalnie nie wie, gdzie jest. Po hiszpańsku też ani me, ani be. No i zaczynam z nim rozmowę. On się pyta o Tesco. Gdzie Tesco? Kurde, sklep w Anglii, nie? Tutaj w Benidorm, o ile mi wiadomo, nie mają sieci Tesco. No i tak od słowa do słowa. I wychodzi na to, że on się pyta, jak dojść do swojego domu i podaje adres, ale on podaje adres w Wielkiej Brytanii, nie? No to mi tak klika w głowie, coś tu kurde jest nie tak. I gadamy i w pewnym momencie do niego mówię: ale ty wiesz, że jesteśmy w Benidorm, nie? Jak mu normalnie mina się zmieniła, jak on pobladł. On mówi, że nie wierzy, że on śpi, że to na pewno sen, że przecież to jest niemożliwe, że on jeszcze wczoraj był w UK, a dzisiaj jest w Benidorm. I mówi do mnie, że on z żoną był, że jego żona musi też tu być, skoro on tutaj jest. A wiecie, gość stoi bez niczego, nie? Dosłownie bez niczego, nawet bez butów. Na bosaka, żadnego portfela, żadnego dokumentu tożsamości, dosłownie nic. Tylko stoi boso, w samych slipach i z tym, i z bochenkiem chleba w rękach, nie? No i tak... Gracias. No i tak rozmawiam, no i kurde myślę, jak tu dla gościa pomóc, nie? Jak tu mu pomóc? I myślę sobie, dobra, chyba będzie trzeba go zabrać gdzieś na najbliższy posterunek policji, bo gość ewidentnie nie pamięta, gdzie jest, co jest i jak to się stało, że on tu w ogóle dotarł. No ale na początku myślę, dobra, spróbujemy mu odświeżyć pamięć. No i poszliśmy takim tropem, że słuchaj, tu jest taka ulica, jakieś 2-3 ulice dalej, gdzie jest bardzo dużo pubów brytyjskich. Tam dużo Anglików się zbiera, może przyjechałeś z kimś z nich. Chodźmy tam, może coś rozpoznasz, może sobie coś przypomnisz. No to poszliśmy tam, zaczęliśmy chodzić, szukać i faktycznie zaczął rozpoznawać miejsca. Coś tam mu prześwity pamięci się pojawiały, nie? I on mówi, że o, pamiętam to, pamiętam, że przechodziliśmy obok tego lokalu.
No i tak od słowa do słowa, powoli jakoś tam po jednej rzeczy ta pamięć wracała. Bo wiadomo, rozkmina była taka: gościu, jesteś bosy, nie masz nic ze sobą, ty musisz gdzieś w pobliżu mieć hotel albo jakiś apartament, bo inaczej byś raczej tutaj tak nie przyleciał z UK zupełnie bez niczego, z bochenkiem chleba, nie? Druga sprawa, skoro kupiłeś bochenek chleba, to musiałeś mieć albo gotówkę, albo kartę przy sobie. No i powolutku, jakimś cudem, po rozmowie z kilkoma lokalnymi ludźmi, czy go nie rozpoznają, jakimś cudem gościu sobie przypomniał nazwę swojego hotelu. Także wpisałem ją w Google Maps, znalazłem. Okazało się, że faktycznie to było dość blisko. Podprowadziłem go z recepcją, sprawdziliśmy, czy faktycznie on jest ulokowany w tym hotelu. Okazało się, że tak, i problem z głowy. Ale sama ta sytuacja była dość, no bynajmniej interesująca i nietypowa. Mam krótki urywek, taki no krótki, około 4 minuty mojej rozmowy z nim. Być może Wam go udostępnię, bo tam żadnych twarzy nie widać tak naprawdę. Jedynie słychać dialog, jaki prowadzimy i czego dotyczy ta cała sytuacja. Ale nie wiem, czy Wam to wrzucać, bo to w sumie z grubsza będzie praktycznie to samo, co Wam teraz powiedziałem, tylko tyle, że po angielsku. Może jakiś urywek malutki. Także taka akcja nietypowa mnie spotkała wczoraj. No i cóż, cieszę się, że chociaż mogłem mu pomóc, bo sam gdybym był na jego miejscu i tak dobrze zapił, żebym aż nie pamiętał, że w ogóle jestem w Hiszpanii, a nie w Wielkiej Brytanii, no to czułbym się niezręcznie, bez dokumentów, bez pieniędzy, bez niczego. I też miałbym nadzieję, że ktoś jednak się zatrzyma, zamieni ze mną parę słów i może mnie trochę nakieruje. Benidorm. Yes, you are in the Benidorm. And the thing is that I mean, I can't really help you because if you don't remember where you live. You know, I mean, I thought I was in England. I thought I was in England. I've got a loaf, and then I thought I had a drink, and then I went with my wife, and I've walked about. I've got no shoes, and I'm in Benidorm. Yeah. Well, the idea is that if you are without the shoes, possibly you will live somewhere nearby, because otherwise you would take your shoes. At least that's what I'm thinking. But I don't know what to do. Yeah. Stay and turn right, and then just try. I don't know where my wife is. I don't know where she is. Yeah, and the main issue is that she doesn't answer the phone. Well, I can. 7:40. I don't know where my daughter. I don't know. I didn't think I was in Benidorm. I didn't think that. There you go. I'm either dreaming it or No, you're not dreaming. I'm in Benidorm. I can assure you, we are in the Benidorm. So how come you don't remember? I don't know. Do you not Because remember? I've gone to bed, got up, got my bread. Do you live in Benidorm? No, I live in England. So you live in England? I live in England. So you just came for holiday? Yeah, I don't know. Do you know? No. Oh, you don't know? No, I don't know. Oh shit! I don't know. I don't know. That's peculiar. That's really So peculiar. I was in England. I come back. I went to the club, like not nightclub, a pub, and then I'm in England. Oh shit! I don't know why I'm in England. I'm in Benidorm. That had to be a wild day. Yeah. Like, So I'm in seriously. Benidorm. I've got my bread. I don't know because I was thinking I'm with my wife. I ain't got a clue. And you've got nothing on you, like a No, wallet, a phone. No, nothing. I've got nothing. I'm in my shorts, and then I'm in my flop. Thing is, I don't know. The address in the UK. That's where I live. That's where I live in the UK. Oh yeah, but that's the UK. But we obviously not in the Benidorm. UK. I don't know why I'm doing it in Benidorm. That was a wild party. I have to say. Don't tell me that you got so drunk that you flew to the Spain and you don't I remember flew to that. Spain and I'm in Lichfield, but I mean, the thing is, I've got no. I don't know. Yeah, I would think you need to have it somewhere fairly close because you've got nothing on you. So there No, must I've got be, nothing on me. There must be somewhere, a place where you've been. I don't know. I'm pretty sure there's like, if you go that way Yeah. and then turn right, Right.
I believe there's quite a lot of pubs and places where most of British people go for a drink and so on. But without So what I mean by that is maybe you will find people with whom you came here, or maybe you will even find your wife I there. ain't got a fucking clue. I ain't got a clue. I don't know why I'm just thinking Benidorm. It's either a dream or thinking, I don't know. No, it's not the dream. It's reality. It's Benidorm. It's Is this Benidorm? Yeah, it's Benidorm. A few moments later. Zajdziemy tutaj, spróbuję zobaczyć, jakie kapelusiki tu mają, bo przydałoby mi się jakieś kupić. Widzicie, jest dosyć... No wiadomo, w takie bardziej upalne dni jest dosyć gorąco i w tą czuprynę troszeczkę mocno grzeje. No, tutaj tak mało tych kapelusików z tego co widzę. Nie wiem. Wczoraj taki fajny jakiś market widziałem, ale to jakoś go nie mogę znaleźć już na tym etapie, to ja nie wiem, gdzie on jest. Wziąłem ze sobą taką przepaskę śmieszną. Chciałem jej użyć tutaj na klatce piersiowej, łatwiej by mi było z obchodu różne rzeczy nagrywać niż trzymać tą kamerę w ręku. Ale niestety nie sprawdza się, bo się odwraca kamera, ślizga się wszystko. A szelek ze sobą nie wziąłem, więc jestem skazany na taki format, a nie inny. Jestem na jakimś ala głównym deptaku, jak sądzę. Nie wiem, kogoś chyba zaraz zapytam. Hola, ¿dónde está tienda, la tienda de ropa? ¿Tienda de ropa? ¿Qué tienda de ropa buscas? Hombre sombrero. Pregunta ahí en la casa del cinturón, esa de ahí, Mhm. a ver si ahí tienes suerte. Gracias. Dobra. Z grubsza moim łamanym hiszpańskim zapytałem, gdzie znajdę sklep z ciuchami i konkretniej szukam kapelusza dla mężczyzny. Pani mi wskazała, że jak pójdę w tą stronę dalej, to tutaj zaraz będzie market. Może to ten dokładnie, który wczoraj widziałem. Mam nadzieję, także może tam coś znajdę. I nie śmiejcie się z mojego hiszpańskiego. Od roku się uczę, ale uczę się na raty. Trochę tu, trochę tam. Także podstawowe zwroty znam. Kilka słówek, ale z gramatyki na pewno leżę. Ważne, że w ogóle mogę o cokolwiek zapytać i cokolwiek zrozumieć. To już jest progres. No, chyba znalazłem coś w miarę sensownego. Prawdopodobnie wezmę sobie ten. Z jednej strony mi się nie podoba, że to siateczka i prześwituje, ale z drugiej strony tu w upalnym kraju to w sumie lepiej, bo głowa się tak może nie będzie pocić, a mi będzie pasować pod kolorystykę ubioru. Także chyba się nada ten rodzaj. Te jasne też są fajne. Tutaj jest taki cały jakby biały. Z chęcią bym go wziął, ale to może w drodze powrotnej, bo nie chce mi się nosić z nimi teraz. Tylko po ile on jest? No, tanioszka. W sumie to tanioszka. 6 euro za ten kapelusik. Także na dobry początek może być. A jak znajdę coś fajniejszego, to sobie najwyżej podmiankę zrobię. Bo sam nie wiem jeszcze co wziąć. No to taki podstawowy, raczej biedowy, że tak powiem. Ale... O, chyba znalazłem coś o wiele lepszego i podobnego kolorystycznie. Bardziej mi ten pasek odpowiada. Się ładniej komponuje niż ten, a kolor ma ten sam. Także weźmiemy ten. I cena też ta sama. Elegancko. Cheers. Hola. Es 6 euro. ¿Ya? Sí. Tarjeta, por favor. ¿Cómo que hacemos? ¿A tu paisana? No pasa nada.
Sí. Bueno, bueno. Sí. Gracias. Dobra, mamy kapelusik. Tam, tardam. Dzisiaj mi się pewnie nie przyda, bo ma być taka pogoda troszeczkę pochmurna i deszczowa. Ale jak już będzie tak jak było wczoraj, czyli bardzo, bardzo gorąco, to lepiej mieć przy sobie kapelusik niż nie mieć. Ja sobie go kupiłem na tej głównej ulicy, w tym oto jakimś przypadkowym straganie. Zakochańcy. Tak, zakochana para. Jakie koty piękne, co? O, jakie słodziaszki. Tym. Ciekawostki, informacje. Także słuchamy. Przechadzam się po Benidorm już od 2-3 dni. I tak troszeczkę byłem na wschodniej części, troszeczkę byłem na zachodniej części i muszę przyznać, że okrutnie zmienia się vibe w zależności od tego, w której strefie Benidorm się jest. I kiedy mówię okrutnie, mam na myśli, że jest to dość drastyczna zmiana. Nie chodzi o to, czy negatywnie, czy pozytywnie, tylko o to, że w ogóle inne odczucia się będzie miało. Inaczej jest na skrajnie zachodniej części, takich naprawdę mocnych obrzeżach, mniej więcej tak jak teraz jestem. No. Inaczej jest na takim zachodnim, ale bliżej tego balkonu śródziemnego, tak? Inaczej jest na wschodnim od balkonu śródziemnego, a jeszcze inaczej na daleko zachodnim. I co rozumiem przez inaczej? No oczywiście już pomińmy fakt warstwy społecznej, tak? Bardzo dużo Anglików spotkacie w części dalekowschodniej i w części wschodniej też, ale to będzie bardziej tak w kontekście turystów mocno powiedziawszy, a daleko zachodnia część, wydaje mi się, że to już nie jest tylko turyzm, ale że to jest też sytuacja, gdzie są to po prostu osiedleńcy, czyli angielscy imigranci głównie, którzy tu się zatrzymali być może na stałe. Tutaj bardziej na tą stronę zachodnią, gdzie teraz jestem, wydaje mi się, że jest troszeczkę miks, bo to nie jest tak, że są tu tylko Hiszpanie, ale jest to wiele bardziej tak surowo. Tak bardziej tak jak... Taki troszeczkę bardziej mam vibe, jak miałem w Alicante, ale pod względem, że dało się znaleźć takie strefy, gdzie miało się wrażenie, że nie jesteś w gęstwinie turystów tylko że masz taką troszeczkę bardziej naturalne odczucie tego miejsca, co nie? I takie mam na razie tutaj wrażenia na ten temat. Gdzie to ja jestem? Aha, tu muszę iść, czyli już troszkę prawie, że za daleko. Także tak to się przedstawia. Nie wiem, czy każdy ma takie odczucie, ale to jest moje personalne odczucie. Bo jak tak sobie spaceruję po tym Benidorm i porównując je na przykład do Alicante, Alicante jest o wiele mniejsza, prawda?
Ale Alicante wydaje mi się troszeczkę bardziej autentyczne. Tam i siestę można odczuć, bo wszystko jest pozamykane. Tam i więcej się tak jakby widzi tych lokalsów, co nie? A tutaj w Benidorm są takie hit spoty turystyczne, gdzie ma się chwilami wrażenie, że na 10 osób się widzi jednego lub dwóch Hiszpanów, bo większość to są turyści, którzy właśnie oblegają dany teren. Oczywiście jest to zrozumiałe, jest maj i teraz wszyscy wybywają na wakacje. Sam jestem jednym z tych turystów, który gdzieś tutaj chodzi i coś tworzy tło, tak? Także trzeba się też liczyć z tym, w jakim sezonie tu się jest, bo kiedy ja byłem ostatnio, to byłem pod koniec lutego, początek marca, jakoś tak. Chciałem zobaczyć, jak tu będzie w takim okresie lekkiego wyjścia z zimy. I wtedy, no wiadomo, prawdopodobnie było trochę mniej tych turystów, a teraz jesteśmy praktycznie w połowie maja, no to już taki okres, że tych turystów się tu zjeżdża, bo się robi gorąco. Także to też trzeba brać pod uwagę, że Benidorm może troszeczkę inaczej by wyglądał w tym takim okresie czasowym innym. No nic, na razie nie będę bablał. Idziemy dalej. Teraz jestem w takiej w miarę skrajnie zachodniej części przy plaży. Mówiąc w miarę skrajnie, dlatego to podkreślam, bo jest jeszcze dalszy zachód. Ale już nawet tutaj widać, że jest to wiele mniej turystycznie. Nie mam na myśli, że turystów nie ma, bo są, zwłaszcza tam kawałek dalej. Ale zwróćcie uwagę, że jest to wiele spokojniej i o wiele ciszej. A przynajmniej takie mam wrażenie, kiedy porównuję to do terenów, gdzie byłem wcześniej, gdzie po prostu harmider jest ogromny, bo non-stop słychać hałasy ludzi cieszących się, bawiących się i tak dalej. Jeżeli ktoś jest ekstrawertyczny, to pewnie tamta strefa bardziej mu przypasuje. Dla kogoś takiego jak ja, kto nieco bardziej skręca w stronę intrawertyzmu z odrobiną ekstrawertyzmu, bo co za dużo to niezdrowo. No siłą rzeczy takie spokojniejsze tereny wydają się o wiele bardziej przyciągać mnie, to chyba dobre określenie. Także to już jest właśnie kwestia gustu, kto co woli. Specjalnie trochę zamilkłem, żebyście zwrócili uwagę, że naprawdę jest tutaj cicho. Słychać ptaki, szum wiatru. Niektórzy ludzie sobie chillują na plaży. I to jest bardziej klimat, który mi odpowiada. Nie wiem, ten budynek to ma chyba z 50 pięter. Jest tak wysoki, że ja pierdzielę, aż trzeba kark do góry podnosić. Jeszcze mają ładny widok na górę. Przynajmniej ci, którzy mieszkają z tamtej strony. No i obok kilka innych piętrzących się wieżowców. W czym te dwa, które niejako troszeczkę zasłaniają ten ciekawszy, o nietypowym kształcie lejka u góry.
I teraz zobaczcie, wspominałem o tym, że Pedro Zaragoza postanowił rozwijać infrastrukturę Benidormu do góry. Jestem aktualnie obok tego budynku z tym lejkiem u góry, co przed chwilą pokazywałem pewnie, a jak nie, to może w którymś momencie to zobaczycie. Jak i teraz zresztą, ale zwróćcie uwagę, że budowy wieżowców wciąż trwają. Tuż, zaraz obok, z widokiem na morze, budowany jest kolejny wieżowiec. A zaraz obok niego piętrzy się jeszcze jeden, który już jest prawie ukończony. Tam za nim również widać żurawia, który prawdopodobnie będzie z jakąś budową związany. No i ten wieżowiec za nim wygląda już na ukończony. Ale to są właśnie realia Benidormu, że tutaj cały czas buduje się, ale nie wszerz, tylko wzwyż. Cały czas wzwyż. I coraz to wyższe wieżowce powstają. No nie dziwię się, że ma przybitą łatkę tego, że tak powiem, Nowego Jorku Śródziemia. Nowego Jorku Morza, no. Morza Śródziemnego. No nie dziwi mnie, że tak przybili tutaj. Aczkolwiek nie wiem, jak na to patrzą osoby z Benidorm. Czy myślą sobie, czemu nas porównujecie do Nowego Jorku? To Nowy Jork porównujcie do nas. Kto wie, jak na to patrzą. Co nie zmienia faktu, że faktycznie jest tutaj niewiarygodnie dużo wysokich budynków. Więc jak ktoś lubi takie klimaty, to zdecydowanie Benidorm trafi w jego gusta. Słuchajcie, no wstąpiłem sobie do klubu po drodze, bo już iść nie dam rady, bo w drogę powrotną sobie ominąłem autobus. Chciałem pozwiedzać, zobaczyć, co jest gdzie. I wstąpiłem do klubu, który ma taki klimat trochę futurystyczny, trochę taki steampunkowy, nie? Zobaczcie chociażby na to. Czyż to nie jest dość ciekawe? Albo to, co tutaj wisi pod sufitem. Taki ziomek. Bardzo nietypowe, co? Całkiem ciekawy klimat ma klub. Jest oczywiście nad samiutkim morzem. Ale trzeba się trochę nawodnić, w cudzysłowie nawodnić, bo wziąłem sobie pina coladę, czyli kokosowego drinka, i do tego jeszcze wziąłem sobie mojito de frutas mangowy. Także myślę, że będzie słodziutko i smacznie, 2 driny szybko strzelę i można będzie ruszać dalej. Pina coladę, to chyba wiadomo, kokosowy drink. Tu jest ten mojito di fruta, bodajże tak, i też jest smak mango. Nawet siarczysty. No i jeszcze dali na zagryzkę kilka żelek. Ja nie jestem słodki chłopak, więc może 2 dziabnę, a pewnie resztę zostawię. Ale jest tak jest. Kolejna ciekawa sprawa, według mnie warta omówienia, zwłaszcza dla ludzi takich jak ja. U mnie się zdarza, że bardzo często jak już podróżuję, to podróżuję solo. I ze względu na to strasznie mnie irytuje, kiedy w jakimś miejscu niestety nie ma tak jakby wsparcia dla solo ludzi. Dam taki prosty przykład, pierwszy z brzegu, nie? Jesteś sobie w Hiszpanii, myślisz sobie, o kurde, spróbowałbym sobie tego ich tradycyjnego posiłku paella. No i co się okazuje? No okazuje się, że gdziekolwiek nie zajdziesz, praktycznie w każdym lokalu, aby zjeść paella, to wymagane jest, żeby było przynajmniej 2 osoby. No i co to w rezultacie oznacza? Tak, możesz dalej zjeść sobie paella, nie ma problemu.
problem zaczyna się tutaj, że musisz zapłacić jak za 2 porcje. Nie możesz sobie zamówić porcji dla jednej osoby, jesteś zmuszony płacić jak za 2 osoby. Czyli jeżeli byś na przykład chciał kupić sobie paeję, która kosztuje od osoby około 15 euro, to musisz zapłacić 30 euro. Owszem, dostaniesz jedzenia jak na 2 osoby, ale przecież jesteś sam i niekoniecznie jesteś w stanie skonsumować taką ilość jedzenia. I to jest bardzo szybki przykład z brzegu, który wskazuje takie jakby trudności dla solo travelers, tak? Czyli dla osób, które podróżują samotnie, które przyjechały coś może załatwić, czy zwiedzać i tak dalej. I to jest oczywiście szybki taki przykład, to nie jest jedyna rzecz, którą taką już tutaj spotkałem, bo jest tego więcej, no nie wiem, chcecie się na przykład wybrać na kajak, tak? No to większość kajaków jest też 2-osobowych, no i co w rezultacie? No również ciężko jest znaleźć firmę, która Wam wypożyczy kajak jak pod jedną osobę. Musicie albo zapłacić jak za 2 osoby i samemu wiosłować, albo po prostu dobrze poszukać i może coś znajdziecie. Ja na przykład namierzyłem firmę, która wypożycza kajak na cały dzień i po prostu nie interesuje ich, czy jesteś sam, czy w 2 osoby, tylko jest cena za wynajem za cały dzień. I to już jest dla mnie troszeczkę bardziej kusząca propozycja, tak? Bo nie mam wrażenia, że przepłacam tylko dlatego, że za karę, że jestem sam, tylko tak naprawdę płacę po prostu za serwis typu wynajem na jeden cały dzień i cena jest adekwatna do tego. Także warto to mieć na uwadze. Jeżeli podróżujecie samemu, bierzcie pod uwagę. Będą momenty, kiedy będziecie się czuć, że życie jest trochę nie fair wobec Was. A tutaj nasze ulubione skupisko gołębi. Zawsze jak tędy chodzę, to zawsze tu jest ich miliony. I tak samo było, jak byłem tutaj kilka lat temu. Też w tym samym miejscu było skupisko gołębi. Dobra. Dość mojego biadolenia i narzekania. Idziemy dalej. Patrzcie, ile ludu dzisiaj. Jestem mniej więcej na mieście, tak z grubsza to na mieście, dość niedaleko tego balkonu Benidorm, balkonu śródziemnego. Także ludzi się tu przewija pełno, dniem i nocą. No i tak powoli się zamierzam, jak tu ogarnąć sobie małą przeprawę kajakową. Jak już wspomniałem gdzieś tam wcześniej, jest to nie lada wyzwanie, bo chcę wynająć sobie kajak na jedną osobę, a ciężko mi po prostu zrealizować to. Ale może się uda, bo jeśli się uda i jeśli sobie to dobrze czasowo zgramy, to może wybierzemy się na tą wyspę Pavi. Tak, dokładnie. Wezmę kajak i popłynę na wyspę Pavi i sprawdzę, czy są tam pawie, czy to prawda, że aktualnie dominują tą wyspę mewy. Także może być dość ciekawie. Biorę kolejne żarełko. Tym razem wezmę sobie bruczetę, a konkretnie to con gusto, czyli ten set, co tutaj widać. No. I do tego jeszcze wezmę sobie pizzę ich specjala, czyli cabrita, mozzarella, goat cheese, spinach, caramelized onion, walnuts and oni. Brzmi naprawdę znakomicie pod wegetarianina. Niestety bruczety nie mieli, więc zamiast tego sobie wziąłem ciepły starter o nazwie Baked Provolone Cheese i wziąłem tą wersję z focaccia. Także zobaczymy, bo brzmi dobrze, bo jest to ser z dżemem figowym i jakimiś ziołami. Także może być ciekawe. Dobra, mam już mój starter. Jeszcze zaraz tą focaccię mi przyniosą, mówili. Wygląda to mniej więcej tak. Całkiem appetito. No i pomyślałem, że trochę z Wami poruszę pewien temat, bo tutaj na Telebimie
leciała sobie jakaś tam, no nie wiem jak to nawet nazwać, musical Disneya, co nie? Z jakiegoś filmu prawdopodobnie. I tak sobie patrzyłem na to i sobie myślę, kurde, wszyscy tacy idealni, uśmiechnięci, bez żadnych wad, bez żadnych problemów życiowych. Tańczą, ruszają się, jakby jutra miało nie być, co nie? I nie wiem dlaczego, ale skojarzenie z tym miałem takie, że kiedy się przeprowadziłem do... O, gracias. De nada. Oh, that's focaccia. Oh, that's bigger than I thought. Nice This one. is the pinta formal, okay? Si, si, gracias. Gracias. No dobra, doszły reszta rzeczy. To jest ta focaccia. Wychodzi na to, że to taka trochę jakby pizza. Jest to w ogóle większe niż ja sobie wyobrażałem, ale niech będzie. Ja jeszcze osobno wziąłem sobie pizzę na wynos, ale to już mniejsza o to. Tutaj mam piwko Mahou. No i tutaj jest ten starter, którego nazwy nie pamiętam. Baked cheese i tak dalej. To będzie bardzo kaloryczne. Coś czuję, że dzisiaj będę musiał przynajmniej 3 razy tyle pompek zrobić co na co dzień. W każdym razie, wracając do tematu, do czego ja piję. Kiedy tak oglądałem sobie ten filmik z Disneya na tym Telebimie, to sobie pomyślałem, kurde, kiedy ja przyjechałem do Wielkiej Brytanii, moje pierwsze prace, jakie załapywałem, no ocierały się, no nie chcę, żeby to tak źle brzmiało, nie? Ale pierwsze prace to ocierały się o jakiś obóz pracy. Z tym, że ja nie miałem za bardzo doświadczenia z pracą, bo wyjechałem dość wcześnie z Polski i w Polsce moje doświadczenie z pracy było znikome. Praktycznie przepracowałem troszeczkę pomagając mojemu tacie w jego pracy oraz kilka dni na budowie, no takie pierwsze podrygi roboty, tak? Nie miałem okazji więcej popracować, ponieważ studiowałem po prostu i miałem o tyle komfortowo, że mieszkałem dalej z rodzicami, więc aż tak się nie musiałem martwić o kwestię finansową na początku. No ale w każdym razie wyjeżdżając do Anglii zderzyłem się z szarą rzeczywistością pracy, z tym, że trzeba zarobić, zapłacić za wszystkie jakieś tam podstawowe rachunki, za wynajem i tak dalej. No i te prace wszystkie były takie dosyć, no powiedzmy, no daleko im było do ideału, tak to powiedzmy. Pierwsze kilka prac naprawdę było nieciekawych. Czasami co trafiałem jakąś lepszą, to niestety ona była z góry mi powiedziane, że jest tymczasowa, że to jest praca na 2-3 miesiące, a później niestety się musimy pożegnać. Także te, co były normalniejsze, okazywały się być tylko tymczasowe, tak? No ja, ale to się ciągnie, no nie mogę tego oderwać. No i do czego tutaj piję, że widząc ten filmik Disneya z tym takim wszystkim, że wszystko jest idealne, to sobie przypomniałem, jak po raz pierwszy poszedłem do pracy w Wielkiej Brytanii, w której było normalnie, w której nie widziałem tego takiego, nie wiem jak to nawet nazwać, takiego niepotrzebnego zapierdolu, przepraszam za słowa, takiego próby wyzyskiwania kogoś, bo dajmy na to nie rozumie języka. Bo wiecie, ja jak przyjechałem, to już mówiłem po angielsku. Co prawda akcent miałem tragiczny i z trudem szło w ogóle się dogadać, ale rozmawiałem po angielsku, ale również widziałem ludzi, którzy ani me, ani be po angielsku. I widziałem, jak wygląda ten stosunek do takich ludzi i może nawet nie tyle zakłady te były do nich nastawione jakoś negatywnie i wyzyskowo, ile taka osoba była na tyle przestraszona wewnętrznie, że jak straci pracę, to piździet, że po prostu sama z siebie wydawała się bardzo taka vulnerable, taka podatna na różne wpływy i bezbronna, co nie? I to wynikało samo z siebie, bo taka osoba tak się bała, że może stracić pracę, że po prostu stawała na rzęsach, chodziła cichutko i wszystko musiało być tip-top, co nie? I widząc coś takiego, oczywiście mówimy tutaj o sytuacji sprzed 15 lat praktycznie, więc to było dawno,
ale widząc ten film Disneya mi się to skojarzyło, bo pamiętam jak wczoraj, jak poszedłem do pierwszej firmy, w której po prostu zderzyłem się z taką kulturą pracy, gdzie tego nie było, gdzie nie było tego napięcia, bo to była pierwsza firma, w której nie było obcokrajowców za bardzo. Byłem ja, może jeszcze jedna Polka i cała reszta to była Anglicy, co nie? I nie było takiej spiny w powietrzu, nie było tego dziwnego napięcia, że każdy się bał, że on musi tam stawać na głowie i salta robić, żeby utrzymać swoją pracę. I tak mi się to skojarzyło, ponieważ jak pierwszy raz do takiej dobrej pracy normalnej poszedłem, to miałem takie właśnie śmieszne wrażenie jak z tego Disneya. Przez ponad 2 miesiące wszystko było zbyt piękne, zbyt kolorowe, zbyt super. I tak się zastanawiałem, kiedy coś jebnie, nie? Kiedy coś się stanie takiego, że wszyscy pokażą swoją twarz, ściągną maskę. Ale tam kurde cały czas było tak normalnie, nie? Ła. Ale to będzie kaloryczne, mega serowe. Także tak mi się skojarzyło. I pomyślałem, że zagaję temat, bo pewnie nie jedna osoba żyjąca za granicą doświadczyła czegoś takiego. A zwłaszcza to dotyczy tych, którzy słabo rozmawiają językiem i wyjechali do jakiegoś kraju bez nauki, bez po prostu możliwości porozumiewania się. I pewnie z ich perspektywy często stresują się, że zaraz będzie tragedia, stracę pracę, nie znajdę innej i tak dalej. I to często powoduje, że właśnie powstają te tak zwane kołchozy pracy. Bo ludzie się tak boją, że mogą stracić pracę, że po prostu zaczynają się zachowywać troszeczkę nieludzko. Zaczynają robić ponad normy, zamiast patrzeć jak inni robią, to robią więcej. Zamiast starać się w miarę dostosować do schematu istniejącego miejsca, no to tak próbują się troszeczkę pokazać od najlepszej strony. I ja to rozumiem, bo to może być strach przed utratą pracy, ale niestety w rezultacie często to pociąga za sobą, o ironio, właśnie negatywne konsekwencje, bo pracodawcy i menedżerzy właśnie się przyzwyczajają, że tak trzeba traktować obcokrajowca i że taki standard wobec obcokrajowca jest normalny. Także pomimo tych dobrych chęci tak naprawdę często skręca to właśnie w tą negatywną stronę. To są takie moje przemyślenia. I to przemyślenia po latach. Bo te rzeczy obserwowałem wiele lat temu. Od naprawdę długiego czasu nie mam takiej styczności z tym. Ale domyślam się, że nadal takie miejsca są, istnieją. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, praktycznie w każdym kraju zagranicznym, kiedy pojawiają się imigranci, którzy niekoniecznie dobrze rozumieją język. No i po prostu starają się aż za mocno przypodobać. Trzeba mieć wyczucie. Trzeba mieć po prostu wyczucie. W każdym razie smacznego. Ale ten ser to się ciągnie, co? Fenomenalnie. Oła. ¿Puedes creer que los 2 días hizo un buen día y yo no fui ni una sola a la playa? La paloma, la Pycha.